Cześć! Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o 3 różnych packraftach, na których pływam. Pierwszy to jest niemiecki Amfibio Delta MX, drugi polski Pinpack Amundsen i trzeci znany chiński brand MRS Microraft w wersji Whitewater, czyli do spływów górskich. Packrafty, jak wiadomo, z samego założenia muszą być poręczne, czyli lekkie i małe po spakowaniu. Widzicie, że zdecydowanie najmniejszy jest ten pierwszy, czyli Amfibio. Jest leciutki też, waży 2 kg, także naprawdę niewiele. Zdecydowanie cięższy jest Pinpack. Waży zdecydowanie więcej, czyli 3500 gram. Najcięższy, czyli jakieś pół kilograma cięższy, w zależności od tego jak liczyć, od Amundsena, jest MRS. To już jest naprawdę kawał łódki po złożeniu. Dlaczego mają być małe po złożeniu? Dlatego, że packrafty się nosi na plecach albo wozi na rowerze. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. A tak wygląda Amfibio zapakowany na górę plecaka. Jest na tyle lekki, że w ogóle nie czuję go. Także jest to fajna opcja. Jeśli chodzi o rower, też łatwo go zapakować do sakwy klasycznej. Tak, pakujemy, jest jeszcze dużo miejsca na inne rzeczy. Proszę bardzo. Pinpack też można założyć na górę plecaka w taki oto sposób. Jest trochę cięższy zdecydowanie. Czy to czuć aż tak bardzo? No troszkę czuć, troszkę jest mniejszy komfort, ale generalnie też Pinpacka da się nosić w taki sposób. Wyjmujemy Amfibio, wrzucamy do tej samej sakwy Pinpacka. Ale już za dużo miejsca na inne rzeczy tutaj nie ma. Czy da radę go zapiąć? Tak to wygląda w przypadku MRS-a. Jest największy, więc ten trok ledwie mi starczył. Troszkę go czuć. Jeśli chodzi o stabilność, zdecydowanie najmniejsza, ale też można nosić w ten sposób packraft MRS-a Microraft. Wejść wszedł, ale już zamknąć tej sakwy nie zamknę. Co najwyżej zrobię w taki sposób.
Wszystkie packrafty zrobione są z takiego materiału, który się nazywa TPU, czyli termoplastyczny poliuretan. Jego cechą jest to, że jest bardzo wytrzymały przy niskiej wadze, czyli odporny na ścieranie, na przetarcia, na przekucia, a jednak nie jest taki bardzo sztywny, jest elastyczny i jest bardzo lekki. Świetnie zatem nadaje się do robienia packraftów. Amfibio burty ma zrobione z materiału o grubości 210 gram na metr kwadratowy, czyli dosyć cienkie. Podłoga jest zdecydowanie grubsza, dokładnie 2 razy grubsza, 420 gram na metr kwadratowy. Podłoga musi być grubsza, ponieważ to ona właśnie jest narażona najbardziej na uszkodzenia, kiedy szorujemy po kamienistym dnie na przykład, albo przepływamy nad zwalonymi drzewami, nad konarami, nad którymi trzeba się przeciskać. Dzięki temu, że Amfibio ma wydłużony kształt, można płynąć nim troszkę szybciej niż takimi pękatymi packraftami, więc jest dosyć szybki. Producent podaje, że płynie się 4 km na godzinę, jeśli nie uwzględnia się nurtu. Jak każdy packraft ma dmuchane siedzonko, można dość wygodnie na nim usiąść. Jest też oparcie. Burty Amfibio mają szerokość 25 cm. To się przekłada bezpośrednio na jego wyporność, która wynosi 160 kg. W praktyce osoba, która waży 120 kg, może jeszcze położyć tutaj plecak, który waży 20 kg. No i to jest faktyczny taki limit sprawdzony przeze mnie na wyprawach. Natomiast są packrafty, które mają szersze burty, co za chwilę Wam pokażę, i przez to mają tą wyporność znacznie większą, no ale też są przez to cięższe. Ważna jest długość wewnętrzna, czyli jak sobie usiądziemy tutaj, czy możemy wyprostować nogi. Tutaj mogę swobodnie wyprostować nogi, mam jeszcze za 30 cm. W praktyce nigdy się nie pływa z wyprostowanymi nogami, wygodnie jest w ten sposób. Manewrować wiosłem można cały czas. Natomiast jeśli chcemy położyć bagaż wygodnie tutaj, no to wtedy ma znaczenie. Tutaj dużego plecaka nie położymy, raczej taki średni bądź mały, i wtedy swobodnie możemy położyć nogi. Możemy oczywiście położyć duży plecak, ale wtedy nogi musimy mieć na zewnątrz. Też da się tak pływać, możemy nawet zamoczyć je w wodzie, tyle że to już jest wybitnie rekreacyjny styl. Jeśli natomiast mamy duży plecak i mamy dość długie nogi, to lepiej go umocować na dziobie, co pokażę później. Pinpack ma zupełnie inny kształt. Jest z tyłu wyraźnie szerszy. Taki trójkąt z bardzo charakterystycznym, ściętym dziobem. Materiały, z których jest zrobiony, są znacznie grubsze niż w Amfibio. Burty mają grubość 430 gramów na metr kwadratowy, czyli są 2 razy grubsze niż Amfibio, a podłoga ma 680, czyli tak 1/3 grubsze od podłogi Amfibio. Przez to, że ten przód jest ścięty i taki lekko uniesiony, to troszeczkę inaczej się nim pływa, jest wolniejszy i trudniej utrzymać równą linię podczas wiosłowania. Natomiast przydaje się to zdecydowanie na rzekach górskich, gdzie musimy
płynąć przez fale i obijać się o przeszkody. Burty Pinpaka są grubsze od Amfibio, co się przekłada na jego wyporność. Każda osoba o dużej wadze będzie się czuć swobodnie w Pinpaku i można bardzo dużo bagażu naładować. Miejsca na nogi jest jeszcze więcej niż w Amfibio. Mam tutaj, nie wiem, ze 40 cm do dziobu, chociaż on się tak powoli zwęża. Co ciekawe, w zestawie są takie pasy stabilizujące nogi, dzięki czemu można robić przechyły. Kajakarze górscy wiedzą, o co chodzi, a ci, którzy nie mają do czynienia z kajakarstwem górskim, będzie to im zupełnie do niczego nieprzydatne. Siedzenie jest bardzo wygodne, tutaj nie ma żadnej podpórki, opieramy się na części rufowej, ale jest naprawdę komfortowo. Przez wiele godzin można tak płynąć i nie odczuwa się żadnego dyskomfortu. Amfibio jest, to siodełko jest ciut mniej wygodne, zwłaszcza jak się pływa przez cały dzień. MRS Microraft jest zrobiony z bardzo mocnych materiałów. Burty, podobnie jak w Pinpaku, 420 gram na metr kwadratowy, natomiast podłoga 840, czyli jeszcze grubsza niż w Pinpaku, około 1/3. Także naprawdę tą podłogę trudno przebić, nawet w dotyku czuć, że ona jest naprawdę sztywna. Sam kształt Packrafta jest trochę taki obły, pękaty. Co bardzo charakterystyczne, wydłużona jest część rufowa. Dzięki temu bardziej stabilizowany jest tor płynięcia. Łatwo utrzymać prostą linię. Dzięki temu MRS Microraft, mimo że jest największy, najcięższy, to jest najszybszy z tych trzech Packraftów. Teraz usiądę do środka. Tak, miejsca jest paradoksalnie najmniej. Wyciągam nogi do końca i dotykam ścianek z przodu. Natomiast jakbym spuścił powietrze z tego siedzenia, z tego oparcia, no tak, to mogę głębiej usiąść i tam jeszcze troszkę miejsca zostaje. Natomiast tak jak powiedziałem, w Packrafcie nie siedzi się z wyprostowanymi nogami, tylko ze zgiętymi. Po co jest to oparcie dmuchane? Ponieważ można tak swobodnie się opierać, podobnie jak w Pinpaku. Otóż z powodu krytego pokładu. Teraz sobie go zmontuję. Zaraz tu nadmuchamy z powrotem oparcie. Tak, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj trzeba włożyć jeszcze taki usztywniacz, żeby wejście do kokpitu miało sztywny rant. W zestawie są takie oto tyczki, podobne do stelażu namiotu. Od krótszej strony, a te czarne z dłuższej strony. Tu wymaga troszkę siły, żeby to
dogiąć. Następnie zapina się zamek błyskawiczny. O tak. I po to jest ten sztywny rant? Po to, żeby założyć fartuch. Każdy, kto pływa w kajaku z fartuchem, zna jego zalety. Tu mam taki fartuch właśnie. Teraz go założę. Wsiadam i zakładam. Ten fartuch oczywiście chroni mnie przed wodą, czy to z powodu fal, które napływają, czy to przechyłów, czy deszczu oczywiście. Kiedy przewrócimy się, no to tu jest takie ucho, za które ciągniemy i ściągamy fartuch. Możemy się swobodnie wydostać z packraftu pod wodą będąc. Dzięki temu rozwiązaniu packrafty MRS Microraft świetnie nadają się na spływy rzekami górskimi, a także na wody otwarte, zimne, na przykład zimne morza, gdzie kontakt z wodą niekoniecznie należy do przyjemności. A teraz dwa słowa podsumowania o każdym z nich. MRS Microraft jest największym ze wszystkich trzech packraftów, najdłuższy, ale dzięki temu, że ma wydłużoną rufę, bardzo łatwo utrzymać stabilny tor płynięcia. Mam najgrubsze materiały, zwłaszcza podłoga jest odporna na uszkodzenia, więc jeśli wybieramy się w trudny teren, na trudną górską rzekę, to tylko MRS. To, że ma kryty pokład z fartuchem, to też sprawia, że świetnie sprawdzi się w warunkach, kiedy nie chcemy mieć zbyt dużego kontaktu z wodą, nie chcemy, żeby woda nam się nalewała do środka. Natomiast wadą jest jego waga, bo waży całe 4 kg. Nieco tylko lżejszy jest Pinpack. Ma całkiem mocne materiały, burty podobnie jak MRS, podłoga nieco cieńsza, jakoś o 1/3, ale nadal jest bardzo mocna, jest bardzo wygodny, najwygodniejszy z nich wszystkich, natomiast jest najwolniejszy przez to, że ma uniesiony lekko dziób i ścięty. Także bardziej nadaje się na rzeki górskie niż na rzeki nizinne czy stojące jak jeziora czy morza. Z kolei Amphibio, jego największą zaletą są gabaryty po złożeniu i niska waga. Jeżeli mamy wyprawę, na której dużo trzeba go nosić na plecach albo wozić w sakwie rowerowej, to jest idealny wybór. Materiały są najcieńsze, najdelikatniejsze ze wszystkich trzech, ale wystarczająco mocne, żeby nie bać się przypadkowego szurania po dnie jakiejś rzeki. Większość kamieni go nie przebije, ale trzeba bardziej uważać niż na pozostałych trzech. Wadą jest troszkę niewygodne siodełko, zwłaszcza kiedy płynie się cały dzień, ale można je modyfikować. Ja sobie to oparcie kładę w ten sposób i już jest bardzo wygodnie, nie odczuwam żadnego dyskomfortu. A teraz pokażę Wam, jak najlepiej mocować duży bagaż na packrafcie. Do mocowania bagażu służą takie przyczepy, takie szlufki. Są 4 i zazwyczaj w każdym packrafcie takie szlufki w tych miejscach się znajdują. Bierzemy plecak, kładziemy go zwyczajnie tak.
I bierzemy taśmę zaciskową, parcianą. Ta ma długość 3,5 metra i po prostu wiążemy. W taki oto sposób na krzyż. Najlepiej przełożyć tutaj jeszcze przez możliwe zapięcia, że w razie wywrotki możemy obrócić i nic się nam nie dzieje. Oczywiście, jeżeli mamy zabezpieczone bagaże przed zmoknięciem, a do tego używam worka nieprzemakalnego, którego wkładam do plecaka i dopiero do niego wkładam bagaże, zamykam worek, zamykam plecak i tak podróżuję.